Kawałek jest też gotowy na wprawę? Gotowe. Nadajemy z samolotu Dreamliner. Jaki numer? 7879. Ciemno prawie noc. Witajcie w hotelu Casa Marina. Jesteśmy właśnie w jacuzzi i odpoczywamy. Super, nagrałem to. To Sua, to jest jeden wielki, nie wiem, no jest to bezmienna, coś jak Mielno. Idziecie tylko, są same restauracje, hotele, restauracje, hotele i tak naprawdę was naciągaczy, nic tu nie ma. Więc generalnie spadamy i jedziemy. Dobra, jesteś tu dopiero pierwszy dzień. Nie gadaj, musimy się No rozeznać tak, no, ale w 2 dni temacie. wystarczą naprawdę i... O, tam za tobą coś jest ciekawego. Mieliśmy zobaczyć, czy jeżdżą tutaj ich busiki takie, tak? Jak się nazywają? To potem. Mgła. O, jak to ładnie wygląda. No i to jest ta Dominikana, której szukaliśmy. Ta prawdziwa, niekomercyjna. Nebileira. Ok, Francisco, non penal. Mieliśmy jakiś taki plan, żeby kupować sobie z każdej miejscowości ręczniki, ale jakoś nie wypaliło i zaczęło się na magnes. Bo tutaj tak naprawdę są to jest tylko Dominikańczycy i Polacy, a Amerykanów, z tego co wiemy, to jest bardzo mało w ogóle liczbów też. Tutaj leżaków pustych pełno. Więcej jest tutaj lokalsów, zdecydowanie. I też się dowiedzieliśmy, że właśnie przyjeżdżają z środkowej części wyspy na weekend i żeby wypocząć. Bawią się, w niedzielę wracają. No i w poniedziałek się robi pusto. Nie przypomina Ci Dominikana troszeczkę Filipin? Bardzo. Coś w tym jest. Ale właśnie ten klimat Filipin, przypomina mi się ten kolor wody, Te śmieci. leżaczki. Problem polega na tym, że wiele osób mówi na Dominikanie, że jest na Dominikanie. To jest błąd, bo jesteśmy w Dominikanie, w kraju, który się nazywa Dominikana i na wyspie Haiti. Na wyspie Haiti w Dominikanie. Wracamy z naszych zakupowych wojaży. Spoko, mamy wszystko. Obszedliśmy 2 biura podróży, które jeżdżą do Santiago. No właśnie, sprawiliśmy transfer, okazuje się, że spokojnie możemy autokarem pojechać do Santiago. Santiago, potem wrócić do Sosue i na koniec do Puerto Plata. Jesteśmy właśnie na bulwarze Trzech Krzyży. Bulwar zachodzącego słońca. I to jest taki bulwar. Tam się kończy, tam zaczyna. Idziemy teraz do takiej starówki Starego Miasta, kolonialnego rzekomo. Zobaczymy, tam z tego kolonializmu zostało jeszcze. I tam jest jakaś katedra też do obejrzenia i jakiś jeszcze pomnik. O, proszę bardzo. Coś jedzę. 3 krzyże. Oto mam tutaj mural Kolumba, Krzyśka, który przypłynął swoimi 3 statkami i zaczął kolonizować. Tu mamy właśnie pierwsze spotkanie. Jesteśmy teraz na takiej wąskiej uliczce niedaleko katedry, którą musicie zobaczyć, tam daleko są wieże tutaj. Byliśmy, ale niestety zamknięte. Podszedł nas koleś. Jeden mówi, że o, do katedry tam was zaprowadza, bo tam jest teraz otwarte z tyłu, nie?
Nie? Spoko, byśmy mieć fajne zdjęcia i takie historyczne opowieści, nie? I idziemy i oczywiście zaczynamy opowiadać o kamienicach kolonialnych. No to już wiedziałem, że coś się święci, bo nie o to nam chodziło. I pan nas prowadzi, coś tam. Mówisz, no tutaj coś trzeba zapłacić na biedne dzieci, ale to jest taka darowizna. Wszyscy tak robią, coś tam, więc zrezygnowaliśmy ostatecznie. Teraz odpoczywamy, kupiliśmy sobie napoje w sklepie, dość tanio. I za chwilę szukamy jeszcze jakiejś jadłodajni, zjemy coś, aczkolwiek nie nastawiamy się jakieś typowe dominikańskie jedzenie, bo byliśmy w takiej jadłodajni, gdzie dawali jakieś burritos, czytos, ale to było tak nieapetyczne, posłuchajcie, tak źle wyglądało, że zrezygnowaliśmy. Więc idziemy szukać jakiejś knajpy. Co mamy? Mamy też jakąś restaurację lokalną i zajrzymy. To jest w formie fast foodów, więc może być coś fajnego. Ja tylko dodam, że ciężko jest znaleźć tutaj takie knajpy, które tak sobie wyobrażamy, że jest jakiś plac i przy tym placu są kawiarnie, bary i tak dalej. No zobaczymy, idziemy teraz w kierunku naszego przystanku autobusowego. Być może tam gdzieś po drodze w centrum handlowym zjemy w klimatyzowanym pomieszczeniu. To jak twoja? I wyobraźcie sobie, że takich domów kolonialnych, drewnianych, to jest naprawdę dużo. Jednak warto przyjść i zobaczyć. Tylko to są takie rarytasy po prostu już. Jeżeli na przykład macie jakiś ceglany domek i między nim wcisnięty jeden drewniany, to można zobaczyć. Pokażę wam zaraz jeden taki fajny. No i takich domków tutaj parę jest. Dobra, wróciliśmy już do Sosua i zobaczcie sobie, że ogólnie dramat. Autobus podjechał, jeszcze stałem w autobusie, czekam do wyjścia, a koleś już... Szkoda, że tego nie nagraliśmy. No szkoda. A koleś po drugiej stronie już pokazał mnie palcem, że on mnie zawiezie do hotelu. Wyskoczyli na nas z motorami, nie motorami, taksówkami, wszyscy kurka wyskoczyli na nas, jakbyśmy nie wiem ile mieli im zapłacić. No chcieliśmy podsumować tą wycieczkę. Odkryliśmy tego ducha kolonialnej Dominikany, ale to było tylko na rynku. Natomiast cała reszta to posłuchajcie, jest jeden wielki hałas i chaos. Uszy nam już pękały od tego warczenia, jęczenia, trąbienia. To był koszmar. No i nikt nie mówił po angielsku, posłuchajcie. Musieliśmy jakoś na migi się dogadywać. W każdym razie byliśmy w sklepach, w których są zawsze ceny opisane. Przy kasie wszystko idzie sprawnie i można spokojnie sobie robić zakupy. No to tyle na dziś. Zapraszamy na następny odcinek. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Bardzo głośno jest. Nie słychać własnych myśli.